Dzisiaj, dzisiaj mam guza na głowie, bo nabił mi go kot drzwiami, ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwie płyty dwóch niezwykłych wokalistek, różnych, ale jakże podobnych, a podobnych za sprawą skromnego basisty, który stoi za obydwoma tymi płytami. Ten basista to mieszkający w Nowym Jorku Spencer Zahn. Basista, ale nie tylko, multiinstrumentalista, producent, aranżer. Można go usłyszeć na płytach takich artystek jak ostatnio przynajmniej Jessica Pratt czy Cassandra Jenkins. Do tych artystów podejrzewam będę wracał, artystek. Jest też znany z dość osobliwego cover albumu, mianowicie wraz z gitarzystą Dave'em Harringtonem, świetnym, też tu wróci, nagrał cover całej płyty Harry'ego Stylesa. Nosiła ona tytuł A Visit to Harry's House. I cóż, polecam bardzo nie tylko fankom i fanom Harry'ego, w którego muzyce Spencer Zahn odkrył niesamowite harmonie. Spencer Zahn jest też producentem i współautorem wszystkich utworów na płycie, która ukazała się dokładnie pół roku temu. Jest to piąty album amerykańskiej wokalistki o pseudonimie Nia, amerykańskiej, a włoskiego pochodzenia, co słychać na jej płytach także. Artystka, która zadebiutowała 10 lat temu na małym featuringu w singlu Wyclefa z udziałem też Icona i Lil Wayne'a, to były czasy. I właśnie z debiutanckiej płyty pochodził singiel Nobody, który bardzo wpadł mi w ucho, mimo że jest do niego wideo w bardzo złym guście, naprawdę. Widać, że kręcone w Moskwie. I od tej pory śledzę tę bardzo ciekawą artystkę. To jest jej piąty album, ale czwarty z piosenkami, ponieważ w międzyczasie wydała świetną płytę A Mouthful of Salt, która była płytą, powiedzmy sobie, awangardowo-ambientową. I na tej płycie mamy co? Mamy piękne jazzowe ballady, jazzujące ballady. Notabene zdaje się jakoś w tych dniach Nia śpiewa w nowojorskim Blue Note 3 dni z rzędu po 2 koncerty każdego wieczoru. Mamy piękne ballady, pięknie, bogato zaaranżowane przez właśnie Spencera Zahna, ale mamy też przynajmniej dwa takie w szybszym tempie utrzymane, można powiedzieć popowe czy pop R&B piosenki, a wszystko jest razem bardzo składne i oryginalne i mam nadzieję, że za sprawą tej piątej płyty, która już nie jest wydana nie tyle własnym sumptem, co przez Candid Records, czyli wytwórnię specjalizującą się jednak w muzyce jazzowej. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja wszystkie płyty Nini bardzo polecam. A druga artystka, za której płytę jest odpowiedzialny Spencer Zahn, to płyta naszego basisty wspólnie z wokalistką Dawn Richard. Płyta nosi tytuł Quiet in a World Full of Noise i faktycznie jest takim dźwiękowym, można powiedzieć, wytchnieniem. Muzyka to coś w rodzaju, było kiedyś takie określenie third stream, które miało oznaczać fuzję jazzu z muzyką klasyczną. Trochę tak tutaj jest, mamy trochę elektroniki, trochę ambientu i fenomenalny głos Dawn Richard, która jest znana raczej z bardzo ekspresyjnego R&B, bardzo ekspresyjnej też scenicznej obecności, która tutaj jest niezwykle wyciszona, jak nie przymierzając Tina Turner na płycie Herbie Hancocka, o której Wam kiedyś jeszcze opowiem. Jakby ktoś nie znał Dawn Richard, to ona zaczynała jako część grupy Danity Kane, nagrywała albumy dla Bad Boy Entertainment i teraz też ten Bad Boy Entertainment trochę wraca, bo Dawn Richard jest wśród artystek zeznających przeciwko
swojemu dawnemu bossowi, czyli Didiemu. Przepiękna, eteryczna, wyciszająca muzyka, quiet in the world full of noise. W dzisiejszym świecie przy takiej muzyce się pięknie wyciszamy. My i nasze koty.